chyba nas nie będzie słychać, bo jesteśmy przy samym morzu. Otworzyli tutaj ten taras otworzyli i możemy sobie na tarasie przy śniadaniu posiedzieć, bo jest więcej ludzi. Fajnie. Jak przyjechaliśmy, było z 50 osób, a teraz jest z 500. Aż tyle? No, tak. Mamy piękny widok na morze. Nie do samego końca można iść, ale już bliżej jak wcześniej. Z dnia na dzień coraz więcej ludzi. No niestety my z dnia na dzień coraz mniej czasu mamy. Zostało nam jeszcze w sumie 2 dni. Tak to jest. Trzeba wracać. A wcale zimno nie mamy, wcale ciepło nie mamy w Niemczech. Ostatnio rozmawiałam z moją mamą, a mama mówi, że ma plus 10, a u nas w Niemczech było plus 5. Że zimno. Pojadłeś? Na śniadanku dużo ludzi było, naprawdę. Aż otworzyli jeszcze jedną część. Jest dużo. Co robimy dzisiaj? Jakieś plany? Odpoczywamy. Odpoczywamy. Ciuchy nam się już kończą. Czyste. Trzeba wracać do domu. Ale 4 czy 5 dni bez pracy, Oj tak. sam odpoczynek i człowiek rano wstaje, nic go nie boli, żadne ramiona, żadne kolana. To jest po prostu... No. Trzeba zrobić coś takiego, żeby tak było zawsze, No żebyś wiedział. codziennie. Albo zmienić pracę, albo nie wiem. Wygra totolotka, a w niego nie gramy, więc raczej totolotka nie wygramy. Trzeba szukać innej pracy, lżejszej po prostu. Już się nieraz mówiłam, że masz ciężką pracę. A może to wiek? I już tak będzie do końca? Nie, no tutaj cię nic nie boli. No nie. No. Tutaj człowiek odpoczywa psychicznie i fizycznie. Ale z drugiej strony tęskni za domem. Nie? Może zmienić zawód. Nowy zawód to podróżnik i odpoczywacz. No, ale to też byś tęsknił non-stop. Non-stop w rozjazdach to też nie jest fajnie, myślę. O, idzie Kicia. A, Rudy idzie. O, Kiciuś. Chodź. Chodź, chodź. Ale są te koty tutaj takie zadbane, naprawdę. Miau. Miau. Jaki pan dystyngowany. Dystyngowany pan. Poszedł. A, nie wykastrowany. no bo ma uszy całe, Nie, bo ma jajka. ale też ma uszy. No. No to dziwne, bo na ogół one są wszystkie wykastrowane albo wysterylizowane. Może przyjdzie taki czas. Przyjedzie z większego miasta pan weterynarz i będzie łapanka. I pamiętasz, jak byliśmy w Delfinie de Grand, bardzo fajny hotel, to tam była kotka, która miała młode. I te kotki były od niej takie, wiecie, chodziły po tym hotelu, a myśmy tylko do tych kotów co chwilę i też żeby je głaskać. One były takie słodkie. No. W sumie to powinnam, znaczy ja nagrywałam ten hotel de Grand, ale jakoś tak, to było wtedy jeszcze, jak zaczynaliśmy nagrywać filmy z podróży i tak nie miałam odwagi, o powiem tak, nie miałam odwagi. Musiałabym to obejrzeć jeszcze raz, sprawdzić, czy to się nadaje na publikację. Ale fajnie było. To jest bardzo dobry hotel. Bardzo. I też byliśmy w zimie właśnie, w styczniu byliśmy tam, nie? Rewelacje pogodowe też były. No to czasami jest, myślę, nawet trochę standard w zimie w Turcji. Zdarza się i pogoda gorsza, i jakiś sztorm, i jakiś wiatr. Tam były troszkę inne zwyczaje.
bo przychodziłeś na śniadanie, miałeś stół z jedzeniem normalnie, jak wszędzie, sobie mogłeś brać co chcesz, osobny stół z napojami i też nie musiałeś czekać na kelnera, mogłeś sobie podejść i nalać co tylko chciałeś i na końcu z tego stołu zawsze codziennie stała duża flaszka i 2 szklanki. Jakby kogoś paliło bardzo mocno po nocy, to mógł się podleczyć. No ale wypić do śniadania kieliszek to już, no nie wiem. Jezu, świetnie, mnie by obcząsło nawet. W tym hotelu też byli dużo gości ze wschodu. Widocznie oni tak pokazali, że tak można. Tam było też fajne to, że były takie strefy i myśmy siedzieli w strefie bez dzieci, tylko dla dorosłych. Jedliśmy w takim miejscu, a te rodziny właśnie, gdzie miały dzieci, to one siedziały w takim miejscu, gdzie były też dla dzieci stoły, takie miejsce, gdzie dzieci mogły sobie usiąść i trochę się też pobawić i zjeść. To też nie było głupie, absolutnie. Ale tyle, ile było tam jedzenia, to w życiu nie widziałam nigdzie, nie? Mam pomysła. No, jakiego? Idziemy z powrotem na Starbucksa. Na dobrą kawę. Nie chcę Starbucksa, jestem pełna. To dlaczego tyle zjadłaś? Nie zjadam dużo, po prostu jestem... teraz muszę mieć bez jedzenia i bez picia. Pauza. Tu musisz spalić to wszystko. 11 godzina. 11 tutaj. Tak. Jest różnica między tu a Polską i Niemcami, jest różnica 2 godzin. Czyli tu jest do przodu o 2 godziny. Ten Starbucks mi się wydaje, że w ogóle o tej porze już jeszcze nie jest otwarty. Czy jest? Jest. Już tam ludzi jest pod drzewkiem na ławeczkach. Nic, nagraliśmy 7 minut, masakra. Kto to będzie chciał słuchać? Idę zobaczyć do przodu troszeczkę na morze. Idź. A ja idę z tobą. Ale pachnie morzem, żebyście mogli to powąchać tak jak ja. Chyba pójdziemy tam bliżej troszkę. Na pewno będzie szkoda. Pięknie tu jest. Ja w ogóle bardzo lubię Kemer, bo ja tu jestem w Kemer już chyba 3. raz. Tu jesteśmy w zasadzie troszeczkę dalej od Kemer, tak 15 km, więc to w sumie żadna różnica. Ale jest taki sam klimat, takie same góry. Pogoda mniej więcej też taka sama, bo myśmy zeszłym razem byli w styczniu. To w styczniu było troszeczkę zimniej. Wojtek oczywiście kota głaska. Tutaj coś naprawiali. To wejście na plażę, dlatego jest zagrodzone. To chcesz sobie bananowca do domu wziąć? Ty wiesz, że u nas bananowce bez problemu rosną? U nas nie jest taka mocna zima jak w Polsce. I bez problemu można mieć bananowce na swojej działce.
A co chcesz pić? Nie ma góry. Nie ma góry, zobacz, Nie ma znikła. Znikła rzeczywiście. Znikła góra. Co chciałeś ze Sparowaksa? Ty jeszcze nie piłeś napoje. Co byś chciał? Kawę dobrą. Musisz sobie wybrać, to chodź. Ty mi wybierz, zaskocz mnie. A ja idę miejsce. Aha. Jest jeszcze bardzo gorąca chyba. Pycha, no. Powiem ci, że słońce jak zajdzie, to taki wiaterek jest chłodnawy. A. No tutaj jest luty jeszcze, więc jeszcze jest zima. Ciężko tu cokolwiek nagrać bez muzyki, bo w zasadzie to muzyka cały czas leci. Moi drodzy, tu jest bar, taki główny w holu. Już wam pokazywałam chyba na shortsie, jakie piękne tu jest urządzenie do podawania, do nalewania piwa. Fajne, to chyba jakiś saksofon. Bar wygląda tak, można sobie przy nim usiąść. Ale można sobie też coś wziąć i usiąść sobie kawałek dalej, widzicie? Tu wszędzie są siedzenia. Tutaj mamy herbatkę. Ona przeważnie jest podgrzewana od dołu przez takie świeczki małe. W tej chwili zgasły po prostu. Moi drodzy, alkohole wszelkiej maści, dosłownie. Jack Daniels, taki, siaki, owaki, Ballantine's, wszystkie oryginalne alkohole. Gdzieś tam na którymś filmie YouTube'owym ktoś powiedział, że trzeba dopłacać do oryginalnych. Wcale nie. Tylko wystarczy powiedzieć, że chce się na przykład Ballantine'a albo jakiś inny alkohol i nalewają, nic nie trzeba płacić. Podają to wszystko w pięknych szklankach porcelanowych, nie porcelanowych, kryształowych. Może ja wam trochę przybliżę. Na początku trzeba sobie zeskanować kod QR. Jak chcecie zobaczyć, co jest w menu, to zróbcie sobie pauzę i sobie ten kod QR zeskanujcie. I jest podane, co można się tutaj napić. Z naszej strony polecamy bardzo pina coladę, mojito, ale jest jeszcze dużo innych fajnych koktajli. Panowie się tutaj bardzo starają. Te koktajle często są podawane z kawałkiem ananasa, z kawałkiem jakiegoś owocka. Bardzo tak, wiecie, miłe dla oka jest to podane. Tam z przodu tu z przodu jest taki zakątek z kawą i tu się kawę zamawia. Tu się kawę zamawia, cappuccino, jaką tylko tam chcecie, latte, zwykłą kawę bez mleka. Po prostu trzeba powiedzieć, co tam się chce. Wszystko jest pięknie podane na talerzykach, na porcelanie. Często dostaje się dodatkowo jakąś czekoladkę, jakieś ciasteczko. Bardzo często podają też coś słonego, czyli jakieś chipsy, orzeszki i tego typu zakąskę. To chyba nie jest zakąska, ale pasuje do drinka. Tak? Słucham? Mówię, że podają też często chipsy i orzeszki. Nie? No. Także właśnie tak to wygląda. Idziemy zobaczyć, co jest na 7. piętrze. Może jest ładny widoczek. Tak?
O, tu na pewno. Patrzcie, jak ktoś ma... Tylko te okna takie trochę brudne. Ktoś ma tutaj widok. Lepiej widać może. Czekaj, zobaczymy, co tu jeszcze jest. Także jak pokoje zaczynają się od 17, to znaczy, że jest najwyższe piętro. Tu jeszcze z drugiej strony zobaczymy. Tu też widać panoramę, widać aquapark. Tylko tu są schody i trudno to pokazać, ale tam macie aquapark. O. Tam macie te wszystkie wille. Zobaczmy jeszcze. Oj, tutaj jest na sam dół widok. O matko, to nie dla mnie. To nie dla mnie. Zobaczmy jeszcze tutaj. O, tu mało pokoi jest. Tylko 2, 3. Nie, 2 po lewej. Tu jest wyjście ewakuacyjne. A ten pokój jest otwarty. Zobaczcie, tu na tym ostatnim piętrze macie taki pokój. Co tam widzisz? Ktoś musi okno umyć, bo są strasznie brudne. Ale widok, patrzcie. Jaki widok na górę. Dzisiaj są chmury. Takie złote. Czy tutaj jest inaczej? Przejdziemy się na piechotę na nasze piętro, czyli z 7 na 4. Wszędzie marmury. Barierki takie złote. Czy tutaj jest inaczej jak u nas? Trochę zieleni. To teraz było 6, nie? Teraz jest 5. Tak samo wszędzie. Tutaj jest 5. I tu będzie już 4. Nasze. I pokój 14,55. 14,40. 14,45, zgadza się. I nie jest im zimno. Powiem szczerze, że no dla mnie jest za zimno jednak. O tej porze roku jeszcze. To jest basen podgrzewany, więc woda jest bardzo ciepła. Ma nawet chyba z 27 stopni, coś koło tego. Więc zimna nie jest. To już prawie zachód słońca widać w wodzie. Chyba już dawno kolacji nie pokazywałam, tak mi się przynajmniej wydaje, więc zabieram Was dzisiaj na kolację znowu. Ale już pokazywałam kiedyś chyba, tak mi się wydaje. Zapraszam.
Normalnie to codziennie jest pizza, ale dzisiaj pizzy nie ma. Dzisiaj jest coś tureckiego. Pieczywo jest zawsze, chyba to samo cały czas. Tureckie specjały nie są te same, są różne. To chyba jest bardzo znane, z tego co wiem. Owoce. Słodkości. Zobaczcie, jakie ładne. Mięsko i to będzie wołowina. Wygląda bardzo dobrze. Tu mamy kapustę jakąś, ale nie wiem, czy jest kwaśna. Nie wiem. Rolada z jagnięciny bodajże. Ryż. Gulasz z indyka. Papryka z mięsem mielonym. Frytki. Krokiety z kartofli, czyli z ziemniaków. Sea barsz. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Potem mamy dorada filet. Potem mamy stek z baraniny. Kotlety takie z kurczaka. Frykadelki. Gotowany kurczak, ziemniaki, pióre, też mielone, takie kuleczki. Tu mamy znowu rybę i ta ryba jest pyszna. O, ta tutaj. Tu mamy mięso w beszamelowym sosie z jakimś zapiekanym serem na wierzchu, brokuły, a to jest chyba ta ryba, co Wojtkowi tak smakowała, sola. Skalarepy zupę i tu mamy dodatki do zupy. Tutaj mamy zupy, tutaj mamy zupę, która się nazywa jakaś turecka. Tu mamy skalarepy zupę i tu mamy dodatki do zupy. No to wygląda fajnie, to jest chyba kapusta, taka zapiekana, ale tu są, wszystko jest na zimno. I to pamiętam, że było na obiad. Cukinia. Tu nie ma niestety kartek, co jest co. Papryka, ser. To chyba są paluszki rybne. Znowu ser. Taki niebieski ser, pleśniowy. Mamy łosoś, ser żółty i biały. Sałatki, ogórki, koper, różne już takie wymieszane sałatki, marchewka. Wojtek chce parę słów na temat ryb powiedzieć. Pyszna, pyszna. Biorę drugą dokładkę. Jest pyszna, przewspaniała. Ta ryba tutaj, o ta, to jest sola, Tak. więc raczej dość znana. Chociaż powiem szczerze, że u nas nie jedliśmy nigdy soli. W Niemczech nie, ale w Polsce nad morzem jak najbardziej, bo to jest gatunek tych flądrowatych. Ja nie jadłam, nigdy nie słyszałam nigdy o Żyje nich. w Bałtyku, żyje w Morzu Śródziemnym i w Atlantyku. Ale jest pyszna, jest pyszna. Ale ta rybka, co masz z tyłu, to jest ta tutaj. Też jest, dosłownie rozpływa się w ustach, jest bardzo delikatna. Mam też kapustę na słodko i wołowinę, która jest po prostu nieziemska.
pyszna.